So how are we? Do you want to tell us your feedback, Magda? Or... Well, I can tell, yes. So my father is above 80s and he is suffering since November with walking and with cramps in his legs because he was very sick, not moving for a few weeks. And after that, he lost the muscles, I think, and the power of the muscles. But worse for him was that not the problem of walking, but the cramps during the night that didn't allow him to sleep. But I did the intention yesterday for his cramps, and I called him today asking him if he's noticed any change, and he said, Magda, I don't know, it was you or somebody else or whatever, maybe the weather changed, but I slept whole night by even noon. So he was sleeping without any problem and recovering from sleepless night before. So fantastic, isn't it? It is. Did he do anything else different? Do we know? He did? Sorry, did he do anything else different that could have? No, he's not. The weather might have changed, but. Well, I think that he's mainly sitting at the front of the TV, or because he cannot read anymore. So I think TV is his main. Yeah. Sitting at the front is main activity, and using this kind of bicycle, but it's like a small bicycle only for rolling the legs when you are sitting. Yeah. So that's what he's doing. I do for him. I did for him some sessions. Maybe finally with your support, because I believe that sometimes your support is triggering additional something that was missing from my cleaning. Yeah. So I'm happy. I told him to, of course, update me tomorrow and the day after. Yeah. because it must be that he was so tired that he finally slept. But let's see. But if it works, it was really good evidence. Yeah, that's great. Well, let us know. Let us know how it goes. That's brilliant. It's great news. Hi, Justina. Hello, everybody. Are there any people who don't speak English here? We don't know yet. We don't know. One option could be, Justina, for them to type in the chat. And every now and then we'll have a look in the chat, and obviously you can just read it, the chat, and if they know how to do that, or if they want to turn on the mic, camera, action. But I think do that probably. So maybe let's say it officially, że osoby, które chcą zadać pytanie po polsku, niech dadzą znać albo napiszą na czacie i pomożemy. That's it. Go on. Hello, everybody. Oh, there is Ula. Hello, Ula. Still getting a few people in now. Hello. Ale ja nie rozumiem po angielsku. Okej, dobrze. Za wiele nie rozumiem. Nie za wiele rozumiesz. Wait a second. Ula, więc jeżeli jest jakieś pytanie, które chciałabyś zadać i uzyskać odpowiedź, hello Ula, and my son, powiedz jeszcze hello. Dobra. No, więc Ula, jeżeli chcesz zadać jakieś bezpośrednio pytanie, bo też taka jest tutaj możliwość, to przetłumaczymy. Okej, tylko mam zasięg jakiś chyba słaby. No to szukaj specjalny. Jeszcze Małgosia Jakubowska. Małgosia, ty znasz angielski? Małgosia jeszcze się łączy do wideo. Okej, dobra. No Ula, my cię widzimy. Witam wszystkich. Dobrze. Kto się wita? Witam. Basia Grygiel. Cześć Basiulka. No dobrze. Cześć Basiulka. No, hello. No dobrze dziewczyny, więc jak osoby, które nie znają angielskiego, jeżeli macie jakieś bezpośrednie pytanie, to dawajcie, przetłumaczymy. To znaczy, ja nie znam angielskiego, tak właśnie będę chciała, żebyś Justynko tłumaczyła. No będę, dobrze, będę. A masz jakieś pytanie takie szczególne od siebie?
To znaczy, wiesz co, ja wykupiłam tą sesję i powiem Ci, że no, zauważyłam, że jestem taka spokojniejsza, nie jestem wybuchowa przede wszystkim, że nie denerwuję się, że na przykład wnuki czy sama coś źle zrobiłam, tylko spokojnie. No i to dla mnie jest dużo, bo kiedyś to chyba bym się wściekała. A Basia, przypomnij, jaką miałaś sesję? To znaczy, wiesz, to za te 200 zł, no nie, bo to... A, cały klub. Okej. Tak. Ale właśnie już mi się właśnie kończy. Już na dniach chyba, jeszcze może z kilka dni. Także jeszcze pomyślę, że chyba jeszcze dalej wykupię, dalej. No. Mutował. Okay. So, Basia, Grim, this is translation for you. Okay. Basia, this is Basia, Grygiel, yes? Tak. Hello. She's very satisfied with the club. Good. She's much calmer. People don't make her so angry as they used to. Great. And she wants to stay for the next month. Brilliant. Okay. Any problems then? Questions? Anything? Or? Basia, a czy miałaś jakieś problemy? To znaczy pierwszego dnia to jakby angina, jakby coś z gardłem. Ale to tak nie załapałam tak szczerze, no już takie mogą być objawy. Ale właśnie pielęgniarz mi tam wziął, pomógł i przeszło to. Także Okej. tak nie miałam, nie, wszystko okej było. Okay. Okay. She said that there were some problems with the processing at the very, very beginning, like sore throat or something like that, but you helped her and it was good. Okay, great. Fine. Well done. Well done. Okay. Excellent. Okej, dobrze. No to czy jeszcze ktoś z polskim pytaniem, czy chciałby coś podzielić się z nami po polsku i ja przetłumaczę dla reszty. I jeszcze mogę powiedzieć, że chyba ze 3 razy spałam w dzień. Okej, to też typowe. No. To też typowe. Tak, Okay. właśnie, no fajnie właśnie. Cieszymy się bardzo. And Basia added that sometimes processing meant sleeping during the day. Yeah. Can do. Yeah. Was it big issues or small issues, or does she want to tell us what it was? Has she had any noticed any difference, any progress? Grim się pyta, czy twoje intencje były duże, czy małe? To znaczy na początku to może takie były trochę większe, ale później zmniejszyłam, żebym to mogła obserwować. Okay. They were big, but she made it smaller to observe. Ja chciałam zapytać, czy jak taką szerszą intencję się podaje, to też działa? The question from Małgorzata, if the big intention can be done, and it's if releasing is effective. Say again, sorry. If the big intention. So the question was if you have very big intention, yes. So if the releasing is effective. Yeah, it can be. It's worth trying it big first and seeing what happens. But I think when we do struggle, it's best to break it down, and especially if we get a lot of processing, if it's painful. But it's worth trying it first. There's a big issue. Małgosiu, można zasadniczo, tylko wtedy tak, po pierwsze może być procesowanie mocniejsze, tak, bo ogólnie tak od siebie dodam, że jak jest sesja taka, na którą się zapisujesz klasycznie, to tam cię uwalnia 12-15 emocji najczęściej, więc to nie jest jakaś ogromna ilość, a tutaj jakby nie ma kontroli nad tym i czasami po prostu warto takie wielkie zagadnienia podzielić na te mniejsze kawałeczki, nie dlatego, że na wielkie nie podziała, tylko żeby właśnie zredukować to procesowanie, tak, żeby ta głowa tak bardzo nie bolała i tak dalej. A wytłumacz mi już tylko, co to znaczy normalna sesja. Normalna sesja. No. The question is about classical emotion code session. Dobrze, to for Grim to understand what I'm talking about. Yeah. Więc tak, w klubie praca jest tak, jak widać, że po prostu sami piszecie te intencje i uwalnianie jest jakby dla całej grupy. I to jest jakby jedna z wielu działalności Grima, on tutaj wiele rzeczy potrafi. I na głównej grupie uwalnianie emocji, moja historia,
tam opowiadam, nie wiem, czy Małgosia jesteś, tam opowiadam o różnych innych rzeczach, które Green potrafi. I sesja klasyczna i motion code, od czego to się w ogóle zaczęło i to jest absolutna baza, to jest to, że ty przychodzisz do praktyka ze swoim zagadnieniem, ze swoim problemem. W sumie tak jak w klubie, tak, że proszę uwolnić się, nie wiem, mój lęk, nie wiem, odblokować mój potencjał, tutaj jakby zagadnienia mogą być wszystkie i wtedy dostajesz raport, jakie emocje się uwolniły. A, już wiem. Aha, rozumiem. Z jakiego wieku życia? A proszę jeszcze chciałam wiedzieć, czy emocje są związane z uziemnieniem? Z uziemnieniem? Takim chodzeniem na boso? Chodzi mi o to, o uziemnienie, nie umiem ci tego wytłumaczyć, no, bo jak mi podał Grimm, jak moje wszystkie czakry wyglądają, to właśnie Diagnozę, no. to wydawało mi się, że najmniej mam tą pierwszą czakrę uziemnioną. A, o czakrę pytasz. Okej. I will tell the Green what's the question. The question is about emotions and chakras. So Yeah. I can explain. Więc to jest tak, Małgosiu, że Green umie też uwalniać czakry i to jest tak, że najczęściej w czakrach, w tej pracy, którą on wykonuje, najwięcej uwalnia się przekonań, negatywnych przekonań. To, co blokuje nasze czakry w tej pracy, co może tutaj zrobić, to są bardziej przekonania niż emocje. Emocje bardziej pozytywne, no rzadziej emocje. I explained Czakrach przekonania. bardziej przekonania. I explained that in the chakras you release more negative beliefs than emotions. Oh yeah. A ja się w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo cieszę, że widzę Grimma, bo w ogóle to mi się najpierw wydawał taki science fiction bajkowy, że to niemożliwe, że taka osoba istnieje. Okay. Małgosia said she can't believe. Bardzo się cieszę i witam serdecznie. Like a normal human being. Witam serdecznie. Zresztą wszystkie witam. Okej. Tyle. Ja dziękuję. Okay. You're welcome. You're welcome. Yeah, that was easy. It was easy. Yes. Yeah, but because Małgosia said that for her this is the first time to see you as a human being, not some mystery guy behind this whole process. Yeah, good. That's why we like our meetings. That's great. Who's next? Who's next? Następne pytania. Just remind everybody, Justine, that we're recording at the minute. I don't know if it'll all go on YouTube, but it is recording. Pytania? Yeah, if you have any more, jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe. Yeah, can you hear me? Who is talking? Karolinka? Carolina, yes. Yes. Hello, Karolinka. So, I will just talk in English because it's easier for me. Okay. So my mom actually has a question. How long does the processing is lasting? Because So- in my opinion, it depends from the emotion, right? Or how we can tell how long is the processing going on. Yeah, it shouldn't take more than a couple of days, but I think that the problem can be if you're doing another intention the next day and then another intention, and so the processing never gets time to finish. I think if you're experiencing strong processing and it's getting quite difficult, the best thing to do would be to stop your daily intentions and then just allow it to settle. And it should only take. Every emotion is different. But do you think should we feel it in our body, like it's too much for us, or how can we say that the processing is too much for us? You can feel it in the body, and it can hit. It depends what it is. I mean, Justina talks a lot about if it's hatred or if it's anger or something like that, something really powerful. Then obviously as that's leaving, it's going to create a bit of space, and the body's got to readjust to that. It all depends, because we're all different. All the emotions are different. If it's hatred for a person
or something like that, then it's going to have the chances are it's going to have a strong effect on you, and it can lead to sickness and anger, vomiting. All right, so depends what it is. can it be also like that at the beginning we're having the lower energy and then it's like suddenly increasing very high? Yeah, it's sort of like, you know, if you've got a cold or a flu or a virus, and you just have to go to bed and I'm not saying that you'll have to go to bed for the processing, but sometimes the body just needs rest. Yeah, but the thing that I'm asking right now, because my mom just asked me, is it possible, like, for example, for a half day you would feel like very sick and suddenly you will have like this energy back, like everything is fine, and you're having like even more energy than before, like Yeah, because can it be like that fast or something? Yeah, because hopefully once the processing's finished, you're going to feel better than you did. Oh, all right, you that's the feeling. Okay. Yeah, otherwise we wouldn't want to do it, would we? If it just made us feel terrible forever. So All after right. a while, hopefully your body's flushed out what it needs to, and then you'll feel good because your body's working how it should do, in a way that it might not have done for a long time. You've got so many people. Does that make sense? Yeah. Thank you so much. You're welcome. Any more questions? Just let us know. Okay, so wait a second. Now I will tell the Polish speaker what we were talking about now. So shortcut. Okay. Kochani, rozmowa dotyczyła procesowania. Karolinka pytała o procesowanie, że rzeczywiście może być, że czasami może boleć głowa, że czasami może być nawet takie poczucie, że masz jakąś infekcję, która się zaczyna. I wtedy oczywiście wiecie, że jeżeli to się zdarza w klubie, można poprosić dodatkowo w komentarzu o pomoc Grima. I bywa też tak, że po prostu Karolina pytała, czy to też może się tak nagle zmienić, że czujesz się gorzej i nagle się czujesz lepiej. Oczywiście, bo to jest naturalny proces, że to, co uwalnia, to, co odchodzi z naszego ciała, przez chwilę ono musi się zrestartować i nauczyć być bez tych energii, ale zasadniczo potem jest lżej, bo te energie opuściły to ciało na zawsze tak naprawdę, tak? Także procesowanie może się po prostu jak najbardziej zdarzać, może nagle przyjść, może nagle odejść, no i tak bywa, pić wodę trzeba. Hello Kali, hello Marek. If you want to raise a hand, there's quite a few of us now, or type in the chat. Oh, a lot of people are coming. Yeah, we've got quite a lot now. Kochani, jeśli ktoś ma jeszcze pytanie po polsku, to dawajcie. To jest wasz czas. I think that I don't know her name because it's a number. The number is Basia. Basia Basia was talking. Basia, you have a question? Basiu? Basia, musisz się odmutować, bo wszyscy, kochani, musicie sobie dać głos, bo jest taki głośniczek i... O, właśnie, a nie było mnie słychać? Tak, nie było cię, Basiu, słychać, tak? Czasami się mutuje, żeby właśnie nie grać hałasu. Dobrze. No, bo co chciałam powiedzieć, że ja jak mam wystąpić, bo jestem w biznesie, no nie, z kosmetykami. Jak na przykład ma się spotkać z koleżankami, czy tam z jakimiś innymi osobami, to ja tak przeżyłam to, że po prostu aż mi się w żołądku ściska. Ja też mówię, wiem, umiem, ale zanim ja zacznę mówić, to się tak denerwuję, że po prostu dla mnie to jest gehenna. A później już tak troszeczkę przychodzi. Ja tak zawsze miałam w szkole. Okay. Nie wiem, może jakby... A robiłaś, Basiu, na to intencję, żeby uwolnić Robiłam tak i czuję, że tak troszeczkę jakby to puszczało, tak? Ale to chyba jeszcze musi dłużej to potrwać, bo chyba to blokada jest chyba z dzieciństwa, mi się wydaje. Tak, yeah. I will say to Brim what's the issue here. So Basia said that she's working in a business, and every time she needs to go with some presentation to the new client, she's very, very stressed. Yeah, then it's easier, but this first part is all stressful. There were some intentions about this issue in the club, but still this is not this level she would like to achieve. Any advice? Yes, I did a workshop the other day on how to reduce stress and anxiety and worry.
But it's in English. It's in English, but it has Polish translation on YouTube. Okej. It's, Okej, bo Basiu, bo Green poza klubem i poza Emotion Code, on też ma takie video, które jest dostępne w klubie. I to jest oczywiście, jak właśnie redukować stres w takich trudnych sytuacjach. Oczywiście to jest po angielsku, ale podobno na YouTubie te napisy polskie działają, więc ewentualnie też taka dodatkowa pomoc. Ale w intencji w klubie, jeśli mogę coś od siebie dodać, to można powtarzać. To nie jest tak, że się robi jedną intencję jednego dnia i jakby to już wszystko ma się uwalniać. To jest naturalne, że czasami jak są takie złożone problemy, czasami trzeba powtórzyć i powtórzyć, bo te emocje, te energie uwalniają się po prostu warstwami. Jeżeli to jest taki duży problem, tyle razy masz tą stresową sytuację i mówisz, że jeszcze pamiętasz ze szkoły, także nie ma niczego złego w tym, że ponawiasz tą samą intencję, tak? Okay. Rozumiem. Okay. Rozumiem. I Dziękuję. said to her, and I hope you can agree with me, that this is not wrong to repeat the same intention over and over again, because sometimes it's a lot of layers of energies to release, yes? yeah, definitely. But I think learning some exercises as well to complement the intentions and the emotion code, because it's your body that's getting into stress. It's not all about trapped emotions and beliefs and things. You're allowing your body to get into stress. So that's why in that presentation, it's about breathing exercises to calm the body, to calm the nerves down, and then EFT, and then some mindfulness, some meditation to relax the mind as well. So those things have always worked really well for me. If I'm nervous, if I'm about to do a presentation on here or something like that, the emotion code's magnificent, but breathing calmly, doing some tapping. I mean, she could maybe watch the tapping that we've got, the replay in the group from the other day. With Beata? Yeah. Okej. Basiu Grimm doradza, że poza oczywiście uwalnianiem, dobrze jest też skorzystać z innych technik redukcji tego stresu, kiedy on już rzeczywiście się pojawia, jako uzupełnienie, i właśnie poleca te swoje wideo, co tam napisy będą po polsku, tudzież na przykład live'y, które będą jeszcze cykliczne z Beatką Barczyńską, dotyczące EFT. Na pewno tam widziałaś na grupie. No, oglądałam, tak, byłam tam. Tak, dziękuję. Okej. Dobrze, fajnie. Witamy. Na pewno skorzystam, Justynko, jeszcze z innych opcji. Super, super Basiu. No, nie, dlatego, że no, trzeba pomóc sobie, bo inaczej to ja się męczę w tym. Strasznie to tak denerwuje, że No, i mi się wydaje, że ja jestem taka jałopa, no nie? Że są mądrzejsi ludzie, że jakoś im tak łatwo to idzie, a tu człowiek się stara, no i w końcu jak do czego przychodzi, to klapa. No. Basiu, to też, jak mówisz, to mogą być też przekonania do klubu, tak? Że ja... Sorry, these noises from my house. My son is in the toilet calling daddy, and daddy is not coming, but he's coming. Yes, okej. I Basiu, ponadto jakby też możesz mieć jako intencję uwolnienie tych przekonań, tak? Proszę uwolnić przekonanie, że jestem gorsza. Proszę uwolnić przekonanie, że ja się nie nadaję. To też, co tylko się wyłapujesz, też to możesz dawać na intencję. I said that also this because Basia said that she feels she's worse, she cannot do this in this business. So I recommended doing this as the intention to release this negative beliefs. Yeah, great. Tak, no właśnie. I'll share that video in the group, that YouTube video, and she'll be able to click on it and put the Polish subtitles on. Does everybody know that they can do that? Can you just ask? Some people said that they are following your instruction and it's not working. So I don't know. Okay, well, if anybody has problems watching the videos on YouTube and getting the Polish subtitles on, just let us know and we'll see what we can do. Czy są tutaj osoby, które spróbowały włączyć te napisy polskie na tych nagranych wideo i cię nie dało? To znaczy, ja słuchałam. Czy nie próbowaliście?
Ja próbowałam, słuchałam, tylko że akurat mi przeszkodzili, bo przyjechali, no nie, rodzina przyjechała i później jakoś nie weszłam, ale zaczęłam słuchać właśnie. Ale były, Jest, Basiu, jest. napisy? Były napisy? Były po polsku. Okej. Były. Okay. No. Basia said it was working. Okay, great. Tak. Były, no. Okay. All right, Because it's so like- I have also another question, if I may. Yeah. Sure. So I was also wondering if I would have some intention about some kind of addiction, and I'm not really aware what kind of emotion is causing it. How I should exactly work with that? So all addictions are basically you're trying to feel better about something, and then we have the habit itself. Do you want to tell us what the addiction is, or are you comfortable with that? Yeah, sure. I have a eating disorder, so I'm just overeating the stress. So have you tried your intention around that yet? Yeah, I actually tried it today, but for example, yesterday or the day before, I always felt something like I felt the process is making something, but today I just literally feel nothing, like nothing bad, nothing good, like nothing, you know. So I'm just like wondering, did I do it well, or should I change something about that? Or well, that's okay as well. I mean, just because we're not feeling the processing, if you had a regular emotion code session, we'd only expect processing 20% of the time. So just because you're not feeling processing, we do tend to get more processing in this for some reason. And although I don't want you all to suffer, it's a sign of progress, really, when there is processing. But don't take it as nothing's happening if you don't get the processing. Like try and judge it the next day. Do I need to work on that issue again? Do I need to break it down into smaller pieces? Are you aware about making it into smaller sort of issues? all right, I'll try then. Have you- Well, I was just surprised because normally I'm very sensitive for the processing, so I was like, it's probably not working, you know. Yeah. Well, I mean, it might not be massively successful every day. I mean, that's why I think that's part of the beauty, that you get to try it every day on something new. But I see. All right. obviously there's a lot of different things that it could be in relation to regarding sort of overeating. There's lots of different things, you know, so I'd try and break it down into something more specific than just like the whole umbrella of overeating. So all right, so what would you recommend? How can I break it into smaller pieces? So is it a particular food? Is it a particular time of day? Is it No, it's just chaos, you know, like it's nothing anything in particular. I can just eat everything on any time during a day, you know. Okay. So everything. Yeah, everything, because I'm like, well, maybe it's about, because I think it might be because of anxious. Okay. So, but like anxious is like very general. Like, so again, should I mean, they call it for me. At least in English, we call it comfort eating, because you're trying to comfort yourself. Well, yeah, that's true. So, you know, you've said anxiety there. So maybe tomorrow you could do all this anxiety that is causing me to overeat. Well, or work on the anxiety itself, and then and then think of other emotions that may come up. Anything that, you know, anything may have happened in the past. Do you need to explain all this, Justina, before we go on for too long? Yes, All right. I would like to, because it's a long piece. Yeah. So, Come back to you though, Caroline. Caroline. Thank Yes. you. So Caroline,
Julka pytała właśnie, czy można dawać na intencje takie rzeczy jak uzależnienia. I to była pierwsza część, a druga część była na zasadzie, czy po prostu jak daje to swoje uzależnienie, czy jak albo od jedzenia i nic nie czuje, to znaczy, że się nic nie dzieje, więc tutaj znowu chodziło o to procesowanie, że to, że nie ma tego procesowania, że nie boli ta głowa i w ogóle jakby nic, to nie znaczy, że się energia nie uwalnia. To procesowanie nie jest zasadą, procesowanie nie jest dowodem, brak procesowania nie oznacza, że nic się nie uwolniło, to po pierwsze. A potem druga część rozmowy poszła na to, że na przykład takie rzeczy właśnie jak uzależnienie od czegokolwiek, to jest po prostu takie szerokie spektrum i czasami warto po prostu poszukać tych drobinek, że na przykład jem, bo jestem niespokojna, zająć się tym niepokojem, tak? I starać się w tych naszych uzależnieniach szukać przyczyn, szukać emocji, które się pojawiają i je dawać do klubu, tak? Bo im bardziej precyzyjnie to sobie rozpiszemy, tym większa jest szansa, że akurat uwolni się to, co właśnie to tak triggeruje, tak? Więc zawsze jest taka prośba, żeby postarać się poszukać takich drobniejszych elementów, dlaczego ja na przykład potrzebuję tyle jeść, tak? Bo jestem niespokojna, bo jestem smutna, bo jestem przestraszona i dawać na intencje te poszczególne emocje, które się pojawiają. Już. Thank you. So, Carolina as well. So you've obviously come up with the first thing, which is anxiety. And if you work on that, you may find that the next thing sort of crops up. So just take it one Do you day. think should I like, write it down during a day whenever something just pops out to my head or something? Should you write it down if it pops up? Yeah. Yeah, I'd write, if something pops up and you think, oh, that could be contributing to this, write it down, but don't make up your mind what your intention is going to be until like the next morning. All right. Because you'll still be processing off the first day, if that makes sense. All right. Okay. That makes So sense. you might end up with a list Mm-hmm. of 3 or 4 things on the morning, and when you look at it on the morning, you should know which one feels right in your gut. You know what I mean? You'll think this is the one I want to work on today. The other 3 might be a couple of days down the road. Mm-hmm. But you know, you can always just ask, you know, like why, what is causing this, like, and just be really honest. And I'll help you as well. Why am I overeating? And the most powerful questions are why and because. I am overeating because. And just All right. yeah, and just Well, in general, it's always because I want to feel better, right? Okay. So there you go. So maybe your intention is that you can feel better without having to eat. And well, that's an idea. yeah. I mean, obviously you're gonna have to eat. We're all gonna have to eat. Yeah. But I can eat like less amount of food just to survive, not to, you know. But maybe your intention is that you release anything that is stopping you from feeling good, from feeling better. Okay, that's also a good idea. Yeah, because I will write it down. There's going to be some trapped emotions there. There's going to be some energy that might be stuck, some limiting beliefs. So try that for the next few days. And you can always just message in the group and I'll come up with some more ideas if you get stuck. All right, okay. Okay. Thank you. Great. No, you're welcome. You're welcome. You need to translate that, Juscelina? Yes, już. To było właśnie o tym, żeby a propos tego jedzenia właśnie obserwować, dlaczego ja to chcę robić, zapisywać sobie to nawet na karteczce, tak, bo jestem niespokojna, bo to, bo tamto i zawsze Grim właśnie radzi, że oczywiście jeżeli macie taką przestrzeń w ogóle w życiu, bo nieraz bywa tak, że o poranku niektórzy gnają i dlatego tak dużo osób wpisuje się dzień wcześniej z intencją, ale dobrze jest po prostu good, but be quiet. Yes, sorry. I co mówiłam? I po prostu, żeby po prostu starać się na przykład, jak tylko macie przestrzeń na to, żeby rano zastanowić się, co chcecie za intencję, bo czasami naprawdę jest to prowadzenie, ta intuicja zaczyna podpowiadać i na przykład możecie sobie spisać na kartce, na przykład tak jak w tym przypadku było, jem, bo jestem niespokojna, jem, bo coś tam i to, co zauważę w ciągu dnia
I następnego dnia rano popatrzeć na tę karteczkę i poczuć, co najbardziej czuję, żeby dzisiaj właśnie dać te intencje, żeby tak dać się prowadzić swojej intuicji, tak? I często właśnie osoby, które, tak dodam od siebie, które były w tej grupie testowej, która ruszyła jeszcze w grudniu, to właśnie tam dziewczyny często opowiadały właśnie, że one się po prostu rano budzą i wiedzą, dzisiaj moją intencją będzie to, mimo że dzień wcześniej planowały sobie coś innego. Także starajcie się wsłuchać jak najbardziej w swoje serce i jak was prowadzi. Well done. Well done. Well done. You don't understand what I'm talking. You must trust me. I know, but just to remember it all, I'm very impressed. Evelina, you had your hand raised. You can go on. Yes, thank How are you? How are you? Oh, actually, maybe I will tell you about that later. I would like to refer to what Carolina said. Yeah. Some tips, maybe, because I don't know if you remember, if you have watched that, our first meeting on Zoom, we were chopping, our issues into small parts, and we took my issue, which is overweight, not connected with food. I have a healthy diet and still I'm too big. Okay. So I tried EFT on that, many different kinds of this rounds. I don't know how to, one round. Yeah. I don't know how to have it. Yeah, round. Okay. Yeah. So, and I burst out crying on words that I am wrapping myself with fat. So to feel safe, to feel comfortable, to feel, warm. I don't know what else. Just find something that even Carolina, I don't know if you can hear me, but write everything that comes to your mind. Yeah, I can hear you. Okay, so some words can just resonate with you. Some of them may not be good for you. Oh, no, that's not my problem. But some of them can just make you cry, and you will know that that is your issue. EFT is great, and Grim is great at EFT, so ask him for help. And also that you can just chop it, into small parts. Like, I know that I need my fat to feel comfortable. So as long as I don't make myself comfortable and safe with myself, I will need my fat. Okay, so I just had to accept it. And Well, yeah, thank you for that. I actually didn't connect that. You have to put something into your stomach to feel safe. Okay, I don't do that, and still I am too big. So there is something ringing, anything. Yeah, there is actually. Thank you for that. Because actually the food doesn't really have to be connected with being obese. I didn't actually think about that, but yeah, thank you for that. I will take it in my mind. No problem. Yeah, Carolina, I think that replay will be on the YouTube channel, won't it, Evelina? That was one. I think that was our first meeting. Yes, our first meeting. So I'm going to keep plugging the YouTube channel, but it'll just show you how we broke it down as well. And obviously, I think we said at the time, I carry a bit of weight. There's no doubt about it, especially at the minute. But I think we said at the time, there's a lot of different reasons for it. And if we can crack that code to weight loss, then we'll all be millionaires. But I think look at different things, even something that somebody messaged me, a sort of coach that I have, and it was about, he said, actually, I know you think you're okay where you are, but actually your self-confidence and your self-worth is really low. And so I've been working on that recently, and it would make sense that you'd carry more weight because of that. So even things like that, your self-confidence, your self-worth, how safe you are. I mean, we do a lot of stuff where we're looking at past lives. I mean, in how many of our past lives were we starving to death? There's no doubt about it. So a lot of people, is that just an excuse for me to eat more ice cream and things like that? I don't know, but it's not a simple issue, but you can certainly work around these things, and let's do it together. Let's find out.
any resistance that you have as well to do an exercise or motivation, because I think it's got to be a balance of the two. Well, more than two, the healthy eating, the exercise, and the self-care, the self-love, and all that side of things. So keep working at it and let us know how you get on, the pair of you. All right, I will. Thank you. No, thank you. Thank you for sharing and being open. Now, iPad has their hand raised. iPad, you are next. But maybe wait. Oh, sorry. Sorry, I need to tell what it was. Więc tak króciutko, więc tutaj po prostu Ewelinka dodała a propos tego właśnie jedzenia i w ogóle tematu wagi, że na pierwszym spotkaniu Zoom, gdzieś tam można znaleźć na grupie, kto nie będzie mógł, to dajcie znać, właśnie rozpisywali sobie właśnie jak tak na takie malutkie kawałeczki rozpisać tenże problem, czy nie tyle też jedzenia, co też czasami po prostu nadwagi. No i ogólnie to też jest tak, że jakby ten problem, dlaczego mamy za dużo tych kilogramów, ma miliony przyczyn i czasami właśnie, że daje nam to poczucie bezpieczeństwa, że czasami po prostu to jest właśnie związane z poczuciem własnej wartości, plus, żeby było mało, dochodzą do tego te wszystkie rzeczy, bo pamiętajcie, że my mamy w sobie emocje, przeżycia z tego życia, my mamy z rodu, my mamy z karmy, też z poprzednich wcieleń i na przykład czasami rzeczywiście tak bywa, że tak jak Lim powiedział, że być może w którymś wcieleniu na pewno głodowaliśmy i to są naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane, złożone procesy. Od siebie na przykład mogę dodać, że w raportach Body Code czasami ten temat się jakby pojawia, ludzie tam też idą z nadwagą do Eileen i tam jest taki specjalny protokół właśnie, czy jest dla mnie bezpiecznie stracić tą wagę i tam wychodzi, że nie, czy czuję się bezpiecznie, kiedy jestem większa, wychodzi, że nie. I to naprawdę są bardzo, bardzo złożone aspekty, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo złożone, no i to długo czasami zajmuje jakby popatrzeć na to i na tamto. Dlaczego, czyli przyczyn jest naprawdę wiele i tego kompulsywnego jedzenia i tego, dlaczego na przykład właśnie nie możemy chudnąć, mimo że po prostu powinniśmy. Yes. I also added about body code reports. Yeah. Sometimes Aileen, she's using the special protocol. If somebody have weight issues, health also, but weight issues, and she has a special protocol for this. And for example, there's a question: is it safe for me to be smaller? Do I feel powerful if I am bigger, and many really complicated aspects. Yeah. It also looks at toxins in the body and whether you are classifying certain foods. A lot of it is allergies as well. A lot of things, you might not be having a fully blown allergic reaction, but there's something, your body can reclassify something as poison basically, and the fat that we carry is like water, and the body's trying to protect itself that way. So yeah, so good point. iPad, hello. Hello, everybody. Hello, Graham. Nice to meet you. Yeah, well, thanks for joining us. This is not iPad. What's your name? No. Justynka, to ja, Edyta. Edytka, która? Pepita. Ah, Edytka from Germany, you know. We have a lot of Edytkas. Sorry, but this is a beautiful, popular name. And, you know. To prawda. Yes. Mam pytanie. Nie poradzę sobie po angielsku, więc muszę pytać. Musisz tłumaczyć, proszę. Znaczy nie musisz, ale proszę. Yes. Jak się nawet nie sformułuje tego pytania, znaczy tej intencji tak drobniutko, jak każecie, nie? Na przykład ogólnie, bo ja cały czas mam problemy z tymi intencjami. Czy ja dobrze tą intencję formułuję? No. Czy mimo wszystko się coś uwolni, czy wtedy się nic nie uwalnia? Okay. The question is if the intention is very wide, not small piece, because Edytka can't find the small pieces, is still something to be released if the intention is huge. Is there still something to be released? Zawsze coś się uwalnia. Yes? You know, you understood the question?
Yeah, If you cannot find a small part of the intention, and intention is really wild, is Yeah. it still working? It's still working. It's just with the really big things, are you going to notice a difference day to day? It might take 20 days before you really notice a difference. It depends what it is. I mean, if you want to share it with us, we can help you. We can help you break it down. I mean, every day something is being released. More and more is being released. We release emotions, limiting beliefs, counter intentions, release unnecessary stress, things that are blocking intuition. Every single day I'm releasing things for everybody. But if you pick a really big, huge issue, and even if there's no processing, it might take a long time, and you might think, well, this isn't working, but every day we're releasing something. That's why it's best to get specific with it as much as possible. Tutaj Gry mówi, że zawsze coś uwalnia, codziennie coś uwalnia dla każdego, kto tam tylko się zgłasza, tylko jeżeli tego nie podzieli się na małe kawałki, a daje się wielki, to pewnie trzeba zrobić 20 dni pod rząd albo 30, żeby coś zauważyć. I jeszcze dodatkowo zapytał, że jeżeli chcesz powiedzieć, co to jest to twoje duże issue, którego nie umiesz podzielić na mniejsze kawałeczki, to możemy ci spróbować pomóc. Chyba jeżeli nie chcesz dzielić, to nie. No decision. Boże, dziękuję. Nie, wiesz, ja mam dzisiaj znowu gorszy dzień. Ja przed chwilą płakałam jeszcze, zanim się tutaj podłączyłam. Dobrze. Maybe next time. W ogóle drugie moje pytanie to też się w sumie z tym wiąże. Chciałam zapytać, bo wiesz, że teraz Graham pracuje nad moimi, czekaj, jaką ja teraz miałam tą? Podnoszenie emocji, podnoszenie wibracji. No. I czy jest możliwość, w tym tygodniu chyba są uwalniane emocje. I czy jest możliwość, bo ja chyba zachorowałam. Nie, ja zachorowałam chyba, wiesz, ja normalnie jestem chora, ja się tak źle czuję, mnie tak głowa boli. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby z tym połączyć, że on tam pracuje, wiesz, dobra. w tyle, a ja tutaj po prostu nie wiem, co się ze mną dzieje. Dobra. Edytka doesn't want to share her issue today, but has another question because she's in the club doing intentions every day, yes, and at the same time she has her VR done. And the question is, isn't it too much because she feels sick? I think the VR is generally pretty gentle. But she just started it. Done it a while, hasn't she? I think. Edytka, ile ty tam już masz? 2 poziomy pierwsze robione? Chyba tak. Dwa pierwsze, bo VR jest bardzo delikatny, a to, że akurat też jesteś chora i tak dalej, no to też jest i sezon taki i w ogóle, bo VR jest bardzo delikatny, tak? VR, mimo że uwalniają tam się duże ilości, bo tam wchodzą setki dziennie i zasadniczo do zera są te 2 poziomy uwalniane, to wbrew pozorom to są bardzo delikatne sesje i też mogę powiedzieć z własnego doświadczenia jeszcze przed klubem, że jeżeli osoby przez ponad 1,5 roku codziennej pracy i codziennego kontaktu dużo częściej ludzie zgłaszali ciężkie procesowanie po sesji tematycznej, gdzie uwalnia się przykładowo kilkanaście emocji, a nie w VR, a nie w podnoszeniu wibracji. To jest z tym związane, że jak specyfikujemy temat, to uwalniają się czasami konkretne emocje, bardzo, bardzo bolesne, bardzo, bardzo traumatyczne, stąd to procesowanie po prostu się pojawia. A przy VR bardzo rzadko ludzie zgłaszają procesowanie. Dobrze, dziękuję. No dobra, to teraz wam trochę opowiem, nie wiem, czy inni w ogóle chcą takich rzeczy słuchać, co mnie to dotyczy, no ale dobra, spróbujemy. Znowu włączył się wielki strach. Znowu wiesz, znasz moją historię, Justynko, wiesz, że ten egzamin drugi będzie i miał być. To jeszcze nie skończyło się? Ale no, jestem teraz chora, jestem na chorobowym. Dobra, ale to cały czas jest i to cały czas we mnie pracuje. Nie, to dopiero był pierwszy, a ja mam jeszcze 2 przed sobą. Okej. I ten strach cały czas jest. Ja przez rozmowę wczoraj z koleżanką przez telefon, ona mnie chyba uświadomiła, że to ma związek z moją wartością. Wiesz, bo ja sama już tego nie rozumiem, dlaczego ja temu egzaminowi daję taką kontrolę nade mną. Że ja tak to przeżywam. To jest dla mnie sprawa życia i śmierci, że tak powiem. I ona mi właśnie powiedziała, że to chyba ma coś wspólnego z moją wartością. Czyli jak ja mogłabym to rozłożyć? No dobra, no to jest moja wartość, tak? Jak ja na przykład bym teraz, nie wiem, nie zdała, no to na pewno by się włączyła porażka, tak? Jakieś uczucie jakiejś porażki. Na pewno by się włączyło coś takiego jak, nie wiem, zawiodłam wszystkich, którzy mnie wierzyli i teraz nie zdałam tego egzaminu. Chyba siebie bym też zawiodła. Okej.
No i to wszystko, mam wrażenie, że to właśnie się wiąże z wartością, bo jak nie znam tego egzaminu, to nie będę tyle warta chyba. Nie będę tyle warta, co jakbym go zdała, tak? Okej. To są twoje intencje w tym klubie? No ja zmieniam, wiesz. Powiem Grimowi i to zaraz pójdziemy dalej. Dobra. Okay, so, because it's a long part. So, Edytka is retaking very, very important professional exams now because she failed. And generally the story started that she came to us for help because she failed the first time. And now she's between, first part was done, now there's another part waiting for her to retake. And this is the exam connected with her profession. So really, really important. And she feels so stressed. She feels so bad. Maybe that's why she's ill, probably also, because she, how to say, her self-value for her is so much connected with this exam. If she fails, for her, this is that she means nothing. And that's why it's growing to this kind of sizes, not like a this exam, like one of the many, but like her self-value depends on it. Any tips for that? So that isn't the issue, because you didn't, is that not the same issue then, because you didn't want to share the issue a minute ago? Czy Edytka, to chcesz podzielić na mniejsze kawałeczki? No, chciałabym. Yes. That's it. That's the issue. Yeah. So did you have processing symptoms before you joined the club? Did you have it from the VR? No, VR is the new thing. She started Klub earlier. That's brand new. Yes, yes. So because you got the big issue and you weren't sure if it was working, correct? Yeah. Again? She had the big issue and she wasn't sure if it was working, right? Yes. But she is feeling processing symptoms. A czy było procesowanie związane właśnie z tym, Edytka, że właśnie dajesz do klubu temat tego egzaminu? Konkretnie to wiesz co, nie, ale no strach, podawałam strach, tak? Strach przed tym. Podawałam strach, teraz podawałam właśnie, że moją intencją na dziś jest na przykład, nie wiem, moje poczucie mojej własnej wartości, że takie jest niskie. Takie coś dawałam. I wtedy mi Graham napisał właśnie, że to może, poprosiłam jeszcze o pomoc, bo mnie chyba wtedy głowa bolała czy coś i on powiedział, żeby to rozłożyć na części mniejsze, ale ja nie wiem, jak to mam właśnie zrobić. Okay. Her intentions in the club were mostly fear, connected with this exam, but fear and low self-esteem. Okay, so did you notice any difference? Czy coś jest lepiej, Edytka? Nie za bardzo, ten strach nie. Inne rzeczy się parę pouwalniało, ale ten strach nie. Ten strach jest, paraliżuje mnie tak, że ja po prostu czasami oddychać nie mogę. Some things she noticed some good changes, but the fear is paralyzing. Paralyzing, right. Does she mind if I share the screen and we work through it? Czy może Green rozpisać na tablicy? Jak to można podzielić? Oczywiście. Go ahead. Go ahead, okay. Go ahead. Umie Graham po niemiecku? No. Do you speak German, Green? Do I speak German? Yes. I got a qualification at school. Few lessons. Guten Tag. Guten Tag. I have a GCSE in German, but I can't remember any of it at all. So, start again. Paralyzing fear, yeah? Yeah. Of failing the exam? Yeah. Okay. So, obviously you've got a lot. It's important that you pass this exam. Very important. Yes. So why? Why is it important? Od tego jest zależna moja zawodowa przyszłość. Her future career depends on it. So what will happen if you don't? If
What happens if you fail and you lose your career? Co się stanie, jak oblejesz? Edytka? Jak obleję, będę musiała opuścić tą szkołę. Znaczy, chyba nie będę mogła dalej pracować jako nauczyciel. If she fails, she won't be able to work on as a teacher. Okay. She can't resit it. This is reseating. Czy będziesz Nie. mogła jeszcze raz, Edytka, po raz Nie. trzeci podejść? Nie. To jest ostatnia szansa? Mhm. This is the last chance. This is the last chance. Okay. So, what comes up for you if you think that this is the last chance? No i teraz, Edytka, jak myślisz, że to jest ostatnia szansa, to jakie emocje? To jest tak ciężko opisać. Naprawdę zabiera mi dech. She can't breathe. Okay. What else? Najchętniej bym uciekła. She wants to run away. What else? Albo gdzieś się schowała. Or hide. Hide. Oh God. Go on, Edytka, go on. Mhm. Wstyd. She feels ashamed. Ashamed. Feels ashamed before. But that she failed the last one, or is she? Does she feel? Aha, okej. Green pyta, czy wstydzisz się, że tamtego nie zdałaś, czy jak? Też. Both. Okay, so last test. Yeah. Future test. Mhm. Which one? Because this here, this last test, is obviously going to carry its own emotions. This is projecting into the future shame as if you've already failed it. Yeah, you haven't failed the future one yet, have you? Justynka, co on pyta się? Chodzi o to, że po tym pierwszym, co oblałaś, już są w tobie emocje, tak, które zostały. Tak. No i to rzutuje na ten future, tak, że ten kolejny wydaje się być gorszy, no bo już raz to przeżyłaś, tak? Tak. From an emotional point of view, which one do you think is the biggest at the minute? You are asking stronger emotions now are more which, oh my gosh, future or last gives her stronger emotion, which one? Yeah. This is the question? Yeah. Okay. Pytanie jest takie, który ten egzamin, ten co był, czy ten co będzie, powoduje silniejsze emocje? Ten co będzie. Ten co będzie. That will come. The one that will come. So what specific emotions does she think this last test has created for her? Last? The last one, yeah. Okej, dobrze. I teraz, jeżeli chodzi o ten, który już był, to co tam czujesz, jak o nim myślisz? Porażkę. How does she feel about it? Tell me how she feels. Failure. Failure? Porażkę. Też na pewno wstyd. Shame. Shame. Rozczarowanie. Disappointment. Rozczarowanie już opowiedziałam, tak? Rozczarowanie powiedziałam. I takie chyba, o Jezus, po niemiecku mi wpada. Nie byłam wystarczająco dobra, rozumiesz? I wasn't good enough. Możesz powiedzieć, Edytka, po niemiecku, ja przetłumaczę najwyżej. O!
No dobra, no to następny, to fajnie, to niech to mi to pomoże teraz, dziękuję. Kalina will help Teraz with w ogóle, German. że ja się odważyłam w ogóle tutaj mówić, wiecie, ja mam cały czas, serce mi tak mocno bije. Okej. Jeszcze coś, Edytka, z tym poprzednim? Następny mam... Nie, czy coś jeszcze do poprzedniego? Can I ask her questions? Actually, two Sure, questions. Kalinka, Yeah, sure. but I'll do it in Polish, Grim, okay? Yeah. So we can use Justyna to Three translate. languages here. Oh, come on, you will done. Okay, so mam takie pytanie, właściwie dwa. Po pierwsze pytanie, czy wszystkie egzaminy tak emocjonalnie przeżywałaś jak ten poprzedni, który nie zdałaś? I drugie pytanie jest, co było powodem tego, że nie zdałaś tego poprzedniego egzaminu? Czy była to teoria w sensie, czy były to emocje? Jeżeli były to emocje, to czy mogłabyś się nazwać, jakie emocje były, które spowodowały, że nie zdałaś tego egzaminu? Ale dobre pytania. So Edytka, think and I will translate to Grim. Kalina asked Edyta if all the exams in her life were so stressful, and oh my gosh, and she failed because of Kalinka, jak to szło? Yeah, so Oblała... if she failed theoretically or she failed because she has bad so emotions okay. comparing with that. She was so stressed. Okay. She was in panic, for example, or in stress, and that's why she failed. So if it's just more emotions which help her to fail, or just theory, Lack of knowledge. Yeah, she didn't. Edytka, manage zrozumiałaś też, że w sensie, czy oblałaś dlatego, że naprawdę nie wiedziałaś czegoś, tak po prostu brakowało ci wiedzy, teorii, czy po prostu tak cię te emocje zalały, ten pierwszy raz? Ten pierwszy raz obydwie rzeczy. To nawet ta komisja mi powiedziała, bo tam były 3 osoby w komisji, że byłam strasznie zdenerwowana, że oni to widzieli i brakowało mi też troszeczkę wiedzy. Okay. Także obydwie rzeczy były. So she failed this first part because of a little lack of knowledge, but mostly emotions. Even the commission said you were panicked. Yeah, and as Callie said, is a test normally like this, or is this just this one? Edytka, i to tak zawsze było z egzaminami w twoim życiu? W sumie tak. Ten taki? Muszę powiedzieć, że tak. Nie mogłabym powiedzieć na skali, czy teraz na przykład ostatni egzamin na studiach był taki stresujący jak ten. Myślę, że tam chyba nawet nie myślałam o niezdaniu. Po prostu ja, jak na studiach jeszcze byłam, to chyba nie myślałam o niezdaniu, tylko po prostu no szłam jak nie zdałam. Nie zdarzyło mi się w Niemczech nie zdać egzaminu, dlatego nie wiem. Ale zdarzyło mi się w Polsce na przykład nie zdać egzaminu, jak jeszcze w Polsce mieszkałam. I wydaje mi się, że teraz już taki jest końcowy i od tego zależy moja praca, więc chyba na skali jest troszeczkę wyżej ten egzamin, że chyba troszeczkę bardziej chyba tym przeżywam niż te ostatnie, ale zawsze byłam zestresowana, zawsze. Okay. Ja ten strach mam w sobie taki. Okay, so all the exams were stressful for her, but this one especially, as it's really connected with her career path, and also with this first one, she didn't expect she would fail. So it was a shock as well. Shock. Can I? So what I would do, for example, it would be just name these emotions which she had during every exam actually, and just make an intention about that every time, that all the bad emotions connected to the exams I have, just to release. I will translate it into Polish if you want. Yes. Okay. Edytka, ja bym to zrobiła tak, że ja bym po prostu nazwała te wszystkie emocje, które towarzyszą ci przy egzaminach, bo też bardzo często miałam blackout na egzaminie i też miałam często stresujące sytuacje i pomimo wiedzy gdzieś mnie wywalało emocjonalnie. I spróbowała to po prostu intencjami oczyszczać na zasadzie, że ta emocja, nazwać tą emocję, która towarzyszyła mi albo towarzyszy mi na egzaminie, że chcesz ją oczyścić. Czyli jakby konkretnie tą emocję połączyć z tą sytuacją, czyli nie wiem, panika podczas egzaminu, to chcę oczyścić, coś w tym stylu. Tylko?
Może A coś powiedz też jest mi- tym kodowo. Mhm. A powiedz mi, udało ci się to jakoś przepracować? Wiesz co, ja powiem ci, że nie musiałam, pomimo tego, że trochę znam twój problem, bo ja 2 lata temu robiłam Ausbildung i przeszłam wszystkie egzaminy w IHK, pomimo tego, że mój niemiecki może nie jest, jest biegły, ale nie jest najlepszy. I mimo tego właśnie nie miałam takich panicznych ataków, chociaż potrafiłam mieć blackouty, ale tutaj jakoś, nie wiem dlaczego, nie pytaj się mnie, dosyć dobrze mi to poszło. Także nie pracowałam w ogóle nad tym, wiesz, jeszcze wtedy w ogóle nie pracowałam też z intencjami 2 lata temu, więc jakby dla mnie to nie był aspekt, gdzie chciałam w ogóle przepracowywać to. Po prostu myślałam, że jak to przyjdzie, to się będę z tym mierzyć, ale nie przyszło, bo nie miałam na to czasu. Egzamin był na tyle wyliczony, że tak powiem, miałam pół minuty chyba na pytanie, więc nie miałam czasu się zastanawiać, czy jestem spanikowana, czy nie, tylko musiałam myśleć. Should I translate it? Are you keen on? No, it No, was I don't think so. just Edita asked Kalina if she, because Kalinka also said that she had blackouts during exams and didn't know what to say. And Edita asked if energy releasing helped her with the exams, but when Kalina had exams, she didn't use energy cleaning. Okay? Justynka, pamiętasz moją pierwszą, znaczy nie pamiętasz mojej pierwszej sesji, no bo jak masz pamiętać przy tylu ludziach, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że przy pierwszej sesji, jak mnie Graham zrobił, to miałam ten terror. Oh, yes. When Edita had her first emotion session, normal one, traditional one, connected with the exam, to chyba było egzaminie, nie, Edytka? Tak. Connected with the exam, a lot of terror was released, a lot of terror. Yeah. So I added shock to that, Edita. But I've just been doing some releasing for you there while you were talking. Does it still feel the same? Grimm powiedział, że w międzyczasie uwalniał dla ciebie Edytka, tak subtelnie i cichutko. Czy jest ci trochę spokojniej? Chyba troszeczkę tak, ale nadal się czuję, wiecie, w ogóle samo to, że ja tutaj mówię cały czas, że w ogóle się zajmujemy moją sprawą. It's okay. Jestem w takim szoku i jestem zdenerwowana, po prostu widzisz, to jest chyba właśnie ta moja wartość. Że zasługujesz, jest tyle ludzi, 17 ludzi chyba jest teraz na tej sesji tutaj i mówimy o mnie. Czy to jest w ogóle czy to jest w ogóle w porządku, że teraz mówimy o mnie, na przykład nie o pani Małgosi, którą widzę. Edyta, nie przesadzaj, sami swoi. Okej. Te spotkania są cykliczne i takie będą i to jest tak, że jeżeli nawet czas jest poświęcony jednej osobie, to inne słuchając też mogą trochę odnieść do siebie, jak na przykład podzielić swoje problemy. Także jak najbardziej w porządku. I will tell the Grimm. Edytka said that she feels a little calmer, but also she doesn't feel comfortable enough that all the Zoom is because of her, if she deserves so much attention and anything like this. But I said that yes, because these meetings are to help you, anybody who can come and listening to her story, the rest people also can understand something and take what they need for themselves. Yes? Yes, absolutely, yeah. This is helping everybody, definitely. So I've tried... pomaga, tak? Wszyscy jesteśmy podobni i uczymy. So I think I've tried to release some for you there. Hopefully that'll help a bit. But now you've got a list of things here. I think a lot of the worries in the future of what has happened in the past. And I think that the more that we can work on different issues here, and there'll be more, but this is a good start. There's at least you can pick out which ones of these you think are the strongest, and release the emotions of each thing. So it might be the shock of failing the exam. I know what that feels like, and it stays with you for a long time. Obviously, you don't want to have to change career, because I can tell that obviously you want to be a teacher and to continue, and that it's the last chance. So you can pick these out now
that could be a day's intention. That could be the day after. When is the exam? Tutaj powiem, że Grimba się doradza, żebyś skorzystała z tej listy jakby do tych intencji, poczuła, co jest najpilniejsze z tego wszystkiego. Pewnie jeszcze można ją bardziej rozbudować niż taka, dlatego pewnie jeszcze jakieś podpunkty by się znalazły. I pytanie jest, kiedy masz ten egzamin? Wiesz co, nie wiem teraz, bo o kurczę, wypadł mi ten z ręki. Miał być w piątek teraz, no ale jestem do końca tygodnia napisana chorą i nie wiem, kiedy mi następny, w ogóle test dzisiaj musiałam zrobić na koronę, no bo wiadomo. Aha, okej. Jak pójdziesz do lekarza i powiesz, że jesteś tylko przeziębiona, no to ci powiedzą, od razu musiałam pójść na test. I teraz nie wiem, jak jutro będę miała test powiedzmy negatywny, no to w poniedziałek będę mogła pójść do pracy i najprawdopodobniej jak najszybciej wyznaczą mi nowy termin. Okay, so the date was this Friday, but she's ill. Today she had COVID test because it's obligatory if you have any symptoms of infection. And if test is negative, she will come back to work on Monday if test is negative, and then they will give her another date, but now we don't know. Okay, so she has some time then. She still has a little bit of time to work. Czyli masz czas, żeby to uwalniać. Yeah. Tak, zaraz się zabieram. Pierwszą wybieram. She's almost ready to write it down. Can I add something again? Yes. All agreed. I'm stealing your time. What I would do, actually, well, first of all, I will say it in Polish and then I will tell you, okay? You don't mind, I hope. Wiesz co ja bym jeszcze zrobiła? Musisz zrozumieć to, że jakby ty jesteś twórcą swojej przyszłości i jeżeli będziesz myśleć o tym egzaminie tylko negatywnie, to po prostu stworzysz sobie ten obraz negatywny tego egzaminu, co oczywiście spowoduje też, że będziesz miał, ja wiem, że to jest trudne, ale spróbuj. Jak to zrobić, żeby tylko nie myśleć negatywnie? Musisz sobie wiesz co, może tak, pomyśl, że jesteś takim komputerem i masz w sobie programy i musisz po prostu wyrzucić jeden program i w to miejsce włożyć inny program. I tak my pracujemy z energiami. Po prostu wyrzucasz negatywną energię i to jest od razu zastępowane pozytywną energią. Oczywiście, jeżeli tą energię pozytywną w siebie, że tak powiem, chcesz włożyć. Dlatego to jest istotne, żebyś jakby przeprogramowała swoje myślenie, że to jest kluczem do zdobycia czegokolwiek pozytywnego jest myślenie o tym pozytywnie. Musisz kreować sobie tą przyszłość w pozytywie, że ty zdałaś już ten egzamin. W ogóle zacznij sobie to wizualizować. Na przykład różnie ludzie mają, czasami medytują i wtedy wizualizują. Ja na przykład lubię zasypiając wizualizować, wyobrażać sobie, jak to wygląda, jakbym chciała, żeby to wyglądało. Ten egzamin, który miałam, zresztą kilka przecież miałam też egzaminów, zanim dostałam dyplom zawodowy, to również ja sobie to wizualizowałam, że ja zdałam ten egzamin, jest mi wszystko jedno na jaką tam ocenę, po prostu, że zdam, że jakby projektujesz to uczucie szczęścia, że zdałaś ten egzamin, że masz to już za sobą, wszystkie pozytywne, nic negatywnego. To nie znaczy, że w 100% zdasz dzięki temu, że wizualizujesz, ale to w dużej części ci pomoże później też jakby zwalczyć ten strach i tą panikę, wiesz, po prostu jakby jak teraz zaczniesz się tak programować, to zobaczysz, że później te negatywne emocje dużo bardziej będą wypierane przez ten pozytyw, który masz w sobie, myśląc o tym wydarzeniu. Wiem, mimo wszystko dużo stresu i to jest ważny dzień dla ciebie, ale zobaczysz, że mimo tego gdzieś to zacznie działać. Spróbuj, tak jak spróbowałaś z intencjami, spróbuj. Próbowanie nic nie boli, a możesz naprawdę się zdziwić, jeżeli chodzi o efekt. Zrób sobie po prostu taki codzienny rytuał, wybierz sobie taki moment w ciągu dnia, gdzie będziesz wizualizowała tą przyszłość i to tak naprawdę tak jakbyś ją widziała, dokładnie ze szczegółami, opisuj sobie, że nie wiem, widzisz jak wygląda ta sala, jak wyglądają ci ludzie, jak z nimi rozmawiasz, jak przeprowadzają ten egzamin, że ty na końcu ten egzamin zdajesz, jak się czujesz i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Ja jakbym mogła jeszcze coś dodać, Kali, No. To tak jakbym mogła ci też zasugerować, żebyś właśnie też tak bardzo się skupiła na tym tak naprawdę, jak się czujesz. Możemy nawet, jeżeli mamy czas i przestrzeń na to, możemy spróbować czegoś takiego, żebyś spróbowała w tym momencie nazwać emocje, jak się czujesz, jak już ten egzamin zdałaś.
Żebyś mogła sobie bardziej uświadomić, co to właściwie jest, żeby to poczuć w ciele po prostu, nie? Jak uda ci się to nazwać, to łatwiej to poczujesz w ciele. To nie chodzi o to, że ty sobie teraz powiesz, że czuję się szczęśliwa, nie? Jak się czuje twoje ciało, jak ty jesteś szczęśliwa? Czym ty emanujesz wtedy, wiesz, żeby to tak, to nie możesz tak po prostu sobie o tym myśleć, to trzeba bardziej też poczuć, bo wtedy będzie łatwiej, nie? Okay, so for Grim, this part was about what else Edytka can do, and Kali and Carolina advised visualization, that she passed this exam, and Carolina added that what emotions she can feel when she passes this exam. To this short. O, on coś pokazuje, tak? Coś na... No, pokazuje. He's showing his, what's that? This is the workshop, how to read video, yeah. In lockdown. Yeah, so you've got all this here to reduce, to work on, but again, there's nothing better than being able to reduce stress and anxiety going into an exam with breathing exercises, bit of tapping. Like I think you need both, so I highly recommend you watch my video there. Okay, I will not stop plugging it. Okay, great. Is that helpful? Edyta, is that helpful? Edytka, czy to pomogło? Tak, troszeczkę się czuję lżejsza. She can message if she gets stuck with issues. Just let us know. Just speak. Just message us. Jeśli coś, to jeszcze pisz, czy do mnie, czy do Grima i tam jeszcze poradzimy. I to właśnie na YouTubie cały taki training, właśnie co jeszcze można zrobić ze stresem, pomijając uwalnianie energii. A tą karteczkę, co teraz napisał, to wszystko, to wyśle mi to? Edytka is asking if you can send her... Jasio chciał wam coś pokazać. This is a snowman of my son. Snowman. This is camera here. This is a snowman. And this is Jasio. Dobra, Jasio, idź do taty, bo mam się skończyć. Edytka is asking if you can send her this doc you were writing for her. Yes. Can you send it to her? Okay. Yes. Yeah, absolutely. Yeah. Thank you, no Graham. problem. And you don't have to wait till the next meeting. You can just message. Just message. Okay. Right. Well, this has been great. I have one issue. Hi, Kelly. You are okay. Sorry. Well, actually, I don't know how to what to do with it. Since 2 or 3 days, my son has bad dreams. I don't know, because he doesn't tell me what it is, but still he comes. He wakes up, comes to us and said he's scared. And now it's getting stronger. So, for example, today he came to me already like 1 hour ago and said, "I'm scared already. I don't want to go to sleep." And it's something new for me. I'm trying to ask him what's going on, what's the problem, what's the issue, why are you scared, what are you scared of? And he can't say it. So he said, "I don't know, I'm scared, that's all." And I'm thinking about making intention for him for tomorrow, but still I don't know how to put it to make it right. So I have no any other issues. He said me like I have nightmares, I see spider in my bed or something like that, but still it's something what really make him busy since 3 days. And as I told you, it's like it's getting bigger. I don't see any issues during the day, so I can't connect it into any of things he does during the day, and still it is something what worries me. So if we it's good to do intentions on our own, to our own benefit, because we know what we feel. But when we are talking about the small children,
as in this issue, he can't tell me why. What is the real issue that caused him to feel scared? So help. How should I put it to make it work? Shall I say it in Polish now, Justyna, or do this? So very, very quickly, I put it quickly. Okay. Tu synek Kali ma złe sny, tak? Because I was in the toilet, bo właśnie może straciłam kawałek, Wiesz ale co? chodziło o to, że po prostu się boi, tak? Ma złe sny, Tak. nie wiadomo No czemu. właśnie, nie wiadomo dlaczego, on właściwie nie ma nawet złych snów, on mi mówi, że on nie wie dlaczego, on wstaje, bo on się boi i on nie chce iść z powrotem do łóżka, on się boi i to jest tyle, co Boi. potrafię Po prostu powiedzieć. się boi i nie wiem, jak to ująć w nie intencji. można robić dla dziecka. No wiem, co Green powie, ale niech mówi. Go on. So what if we tried? My intention is, what's his name again, Callie? I've forgotten. Niels. What if the intention was for Niels to release whatever is needed as guided by his higher self? What if we just tried that? Do you think we should try that and just see if it works? Okay. Grim doradzi po prostu, żeby się uwolniło to, co pokaże wyższe ja, tak? Po prostu. Ja tak jeszcze ze swojej strony może powiem, że często tak jest, że tutaj już będę mówiła o sesjach tradycyjnych, że tutaj mamy bardzo dużo dzieci, bardzo dużo nastolatków z problemami i wiadomo, że jeżeli dziecko samo nie powie, co mu się dzieje, a często nie wiadomo, co mu się dzieje, bo jest i agresja, i autoagresja, i złości, i lęki, i naprawdę bardzo wiele rzeczy, to po prostu na takiej, a klub podobnie działa jak sesja, tylko na sesji masz wypisane emocje, a w klubie po prostu masz tak bezraportowo, ale jakby praca jest podobna, że po prostu z perspektywy rodzica czy mamy, my dajemy na temat sesji albo na temat intencji to, co obserwujemy. My nie siedzimy w środku tego dziecka, no bo nie wiemy, więc wystarczy na przykład, tak jak nie wiem, no moczenie nocne, czy autoagresja, czy coś takiego, wystarczy po prostu napisać to, co obserwujecie jako mamy, a wyższe ja, które tak naprawdę to wszystko i tak nad tym wszystkim czuwa, co się uwalnia, jak się uwalnia, ono wie, dlaczego to tak jest. Także my jako mamy nie musimy wiedzieć, o Boże, to czy może dlatego, czy dlatego. Wystarczy zgłosić zaobserwowane zachowanie, tak, które niepokoi. To jeszcze Grimowi powiem. Yes, so it was, this is my extra maybe information, because very often we have the children here, yes, teenagers with the problems, teenagers with the issues, and mothers, fathers. We don't know what's going on inside these children, but for the even traditional session, we just need the information about the behavior. Yes, he's angry, he can't sleep, he's afraid, and higher self knows what to do with that. Yes, so we don't need to, with ourselves it's easier. I feel this, I feel that. But with the kids, we can just say what we observe and give it to the club or give it to a traditional session. Yeah. Yeah, perfect. We're going to try this then, Callie. We'll give this a go first, and then we'll see where that goes. Yeah, I will. Yeah. Does that make sense? Yeah, it makes sense. Yeah, a lot. I didn't think about in global, let's say like that. Yeah, it's just to ask him. Yeah. We've had quite a lot of success for children lately, haven't we, Justyna? Where we're releasing things for them without getting too specific, and the other thing is the light score that we've been doing at the moment, which you know all about that anyway, Callie. I don't need to tell you. So obviously, I'm sure you'll look into that yourself. But we've had a lot of success recently. So, but give it a go and give it a go with that intention. Just general. He's feeling a lot of whatever. Let's release it as directed by his higher self. Yeah, will do. Okay, thank you. Worth a try. Yeah, for sure. Yeah. I wish I could sleep all day night, so all night long, let's say like that. Because actually he comes to me and said, "Mama, I can't sleep." Yeah, so yeah. So I'm trying to remember which intention I took 3-4 days ago, because I was working on him quite a lot lately.
And well, What would now it came to me like maybe he's just processing something yeah. now. You Yeah. worked on him with intentions or with regular sessions? Well, with intentions in With Klub, intentions, yeah. It Yeah. could be processing, yeah. Could be, yeah. You know, if it continues, just message and I'll try and release some more for him. Yeah, okay. Thanks. Okay. Thank you. Thank you too. Okay, 10 people, this is great. But Go, maybe Dee. let's finish because it's 1 hour and a half. Okay. So you know, or maybe if there are so please, or maybe yes. So what? So maybe, excuse me, co ty chcesz? Szybciutko. Weź mu to się. A położyć. Dobra. So maybe. Oh Jesus. Here? Okay, sorry. Co chciałam powiedzieć? So maybe if there are so many people interested and more, so maybe we can organize this kind of meeting twice a week. If you are not so busy. I think the best thing we could do would have an English session and a Polish session like this, because then I think that's More people can take part. Yeah. It's longer, but more people can use it. Yeah, but obviously, if I may say, that maybe it would be easier to just make one for English talking people and one for Polish talking people, so that we for English talking people we shouldn't have to translate everything and it will be faster. So maybe like that. Yeah, that's the way it's been for the last since November or no December. But obviously, we're just trying to get more people here and just trying to find out what helps different people. But we can certainly do. Maybe we could do the first hour one way and then the second hour the next way, or something like that. Yeah, I think it's a better idea when we think about our German club. Yeah. It could be probably for many Germans not that interested to be in a meeting where we translating constantly stuff into Polish. So, and it would be last very long time when we just will be translating and translating and translating. And as far as the Germans are quite good in English, so it will be like more. They will be more interested in club in English instead of being in club in our meetings in English instead of meetings in Polish. So, but still, I think the idea to split it into two and make 2 meetings, one for Polish, one for English speaking people, very good. Yeah, definitely. My thoughts would be to have it one night and then instead of giving up different evenings all the time. But we'll figure that out. What the Germans could always do, Callie, if you're here, is just type the question in the chat in German, and then I could. We'll figure it out. I don't know. Yeah. Well, we will see. Let it go. Okay, I think that's it then. I think Justina wants to go. I'll stay on a moment if anybody wants to ask anything else. I know Gozia came late. I don't know if you want to ask anything, Gozia. Jeszcze jakieś pytanie może ktoś ma? No? Okay, great. Well, I think I enjoyed that. I thought it was a great meeting. We had about 15 people in at one point, I think, which is probably our record. So I will put the replay up on YouTube as soon as possible. So don't forget to like and subscribe. Okay. And I will see you all next week. Yeah. Thank you. All right. Bye-bye. Thank you so much. Cześć Bye. dziewczyny. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. See you Message next me if you time. need anything. Bye. Bye. Bye, dzięki. Bye. Bye.